Rafaela przypłynęła do portu na Serifos około 17. To idealna pora, żeby wybrać się do miasteczka. Chory na Serifos nie można odpuścić. Można pójść piechotą, jeśli czuje się w sobie zew piechura. Ale dość często jeździ autobus, więc zew nie wzywa i grupa wybrała autobus. Kilkanaście minut po oszałamiających serpentynach i można się zanurzyć w wąskich, zawijających się tajemniczych uliczkach i zapatrzeć w mocne kolory odbijające się od bieli. Z góry widać, jak domy przytulają się do siebie. Czy zwarta zabudowa oddaje podejście Greków do innych? Ludzie tutaj żyją blisko, fizycznie i emocjonalnie. Kontakty w rodzinie są pełne oddania i zaangażowania. Często mieszka kilka pokoleń pod jednym dachem. Sąsiedzi też trzymają ze sobą, odwiedzają się i dzielą się tym, co mają. A jak się kłócą, to te wszystkie przytulające się domy też dają sobie po pysku. Dzisiaj jesteśmy w porcie Livadi na wyspie Serifos. Jest bardzo przyjemna wyspa, bardzo przyjemny port. Tutaj są knajpki, sklepiki, za mną taka wakacyjna atmosfera. Tam w górze za mną, może widać trochę, widać Chorę. Z Chory to jest taka wioska kamienna, jest niesamowity widok na port i całą tutaj zatokę. Port sam jest w południowo-wschodniej części wyspy. Jest dość dobrze osłonięte, no ale czasem tutaj są wiatry spadowe, więc trzeba uważać. No i inna rzecz, na którą trzeba uważać, to są łańcuchy od mooringów. I port kilka lat temu, jakieś 8 lat temu, został rozbudowany. Wtedy założono mooringi. No i po to był ten łańcuch, ale dzisiaj już te mooringi nie działają. Na dnie leżą betonowe bloki i łańcuchy. No i tutaj sporo łódek cumuje longside'em, my nie i prawdopodobnie złapaliśmy taki właśnie łańcuch. Można oczywiście stanąć też na kotwicy w zatoce, no ale tam w zatoce na kotwicy trzeba uważać na te wiatry spadowe, które tutaj są duże góry i one po prostu dość mocno wieją. Co do prądu, tutaj w tej części, w której my jesteśmy, czyli tej takiej bliżej miasteczka, są słupki na elektryczność, ale one nie działają. Zresztą nawet jakby działały, to trzeba mieć taką przejściówkę na 5 bolców, których no nie wszystkie łódki mają. No my na przykład nie mamy takiej przejściówki, ale prąd jest w tej drugiej części, gdzie łódki cumują longside'em od strony wewnętrznej, a od strony zewnętrznej cumują kotwicą, rufą do brzegu. No i to tyle o takim porcie. Jest bardzo przyjemnie. Tutaj supermarket, car rental, tutaj łódeczki miejscowe, barki, tak zwane po grecku, miejscowych rybaków. Bardzo ładne miejsce. No więc zostaliśmy wczoraj nastraszeni przez Marinero, że nasza kotwica zaczepiła o ten gruby łańcuch, który tutaj leży na dnie kilka metrów pod wodą. No więc teraz chcemy uruchomić ponton. Odpalamy ponton, popłyniemy tam, no i zobaczymy sami. Dron nie pokazał nic wczoraj, bo latałem dronem. Weźmiemy podwodną kamerę i spróbujemy zobaczyć. No, to jest 6 metrów tutaj, więc to jest dość głęboko na takie zwykłe nurkowanie, więc jak coś będzie, no to trzeba będzie pewnie wziąć nurka. No bo stąd nie widać, jestem na dziobie i po prostu widać troszkę łańcucha naszego, no ale reszty nie widać, więc jedziemy sprawdzić.
cały sprzęt mamy. Tak. Odsumować proszę. Musimy chyba razem. No i sprawdziliśmy, niestety kotwica pięknie trzyma, ale trzyma łańcuch. Więc nie założyliśmy linki boirepa, więc nasza wina, a powinniśmy jak najbardziej. Następnym razem już będzie. Chcę, żeby łódkę po prostu na tym zaknagować chyba, tak? The chain down now, please. Okay. Okay, Sam. Releasing the trigger. Dobry przypadek. No więc kotwicę mamy wyciągniętą. Pan nie chciał się wypowiedzieć do kamery, ale nam opowiedział kilka ciekawych historii. No więc tak, tutaj tak często to się nie zdarza, bo tak, po pierwsze tutaj w tej części lewej ludzie rzucają swoją kotwicę aż tu przy samych jachtach, które stoją po drugiej stronie, w tamtym miejscu, i po prostu ta kotwica nie wbija się, nie wyciągamy jej, tylko po prostu ona sobie tam leży i trzymamy się na łańcuchu, czyli na ciężar łańcucha nas trzyma. Tutaj były mooringi jakieś 10 lat temu, no ale nikt tego nie konserwuje, nikt się nie dba, więc zostały po prostu takie łańcuchy. Natomiast gdy było miejsce tutaj troszkę dalej, w kierunku zatoki, to tutaj można łańcuch zarzucić dość daleko, ponieważ nie ma pirsu drugiego. No i tak ludzie robią, że zarzucają swój łańcuch, kotwicę dalej. No i tu wtedy standardowo, jak wszędzie, można. Także problem jest tylko po tej stronie, gdzie jest bardzo ciasno i brakuje miejsca, żeby rzucić długi łańcuch, tak? Także jak rzucisz, tam można cumować, jak rzucisz, to po prostu nie wyciągaj łańcucha, tak jak my to zrobiliśmy, bardzo źle. No i ta nałyżka kosztowała nas 150 euro. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, możesz nam postawić kawę. Link znajdziesz w opisie. Dzięki. Po trudnym, emocjonującym poranku załoga oddycha z ulgą i opuszcza nieprzychylny port Livadi. Płynie ku wyspie Milos. Czeka ich 25 mil żeglugi na południe. No i wypływamy z portu. W porcie było kilkanaście węzłów wiatru, a wypłynęliśmy 4 węzły tylko. To tylko pokazuje właśnie, jak silne są te wiatry spadowe, które w tym porcie
są. I bardzo kręciło zresztą w tym. Patrzyliśmy na flagi, to na prawo, bliżej zatoki, było w jedną stronę, bliżej lądu było w inną stronę, także trudno było nam nawet zdecydować, którą cumę najpierw oddać. No, ale wypłynęliśmy i płyniemy dalej. Na Milos dzisiaj. Wiesz, że Grecja należy do trójki największych na świecie dostawców ryb z farm hodowlanych? Większość farm to małe i średnie firmy rodzinne. Hodowane są w nich głównie dorady i okonie morskie. Trudno mieć pewność, czy ryba na talerzu jest z hodowli, czy od rybaka. Ale co Cię może pocieszy, HAPO, organizacja producentów, zapewnia, że ryby z farm są zdrowsze i mają więcej kwasów omega-3. Cześć. Cześć, jak noga? Powolutku. Cały czas złamana? No podobno już nie złamana. My płyniemy sobie właśnie teraz na Milos. Prawie nie złamana. Płyniemy sobie na Milos. No, przyjemnie, bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie. Nie buja tak jak wczoraj. I słoneczko jest, także bardzo, bardzo przyjemnie. No, więc byliśmy w Livadii dzisiaj. No i niestety znowu kotwica, no po prostu człowiek nie umie uczyć się na błędach. Ja nie wiem, jak to jest. A potem sobie popłynęliśmy na plażę, taką na zachodnim wybrzeżu. Zaraz, jak ona się nazywała? Megalo Livadii, o, Megalo Livadii się nazywa. Bardzo ładna plaża. Taka to tam, kafejka. gdzie te stare kopalnie są. Tak, tam gdzie stare kopalnie. Taka rampa, nie? No, taka stara, zrujnowana. Więc no, ładne miejsce, takie górki, na kotwicy sobie tam stanęliśmy, popłynęliśmy pontonem. No, także na Milos, no to teraz dopłyniemy tak pewnie po godzinie 7 dopiero na ten Milos, no bo płyniemy sobie powolutku. Może uda nam się po drodze jakieś jaskinie albo skały zobaczyć, no a tak to płyniemy do portu i nie powinno być problemu, bo słońce zachodzi o 9, więc powinno być też jasno, no i powinno być miejsce też, bo tam chyba jest dużo, nie? Prawda? Tam jest dość dużo tego miejsca. Tam jest bardzo dużo miejsca w tym porcie i tam na zewnątrz można i wewnątrz basenu portowego. Także. No, wewnątrz basenu to są nawet mooringi, a przynajmniej były kiedyś, a na zewnątrz no to z kotwicą, więc zobaczymy. Właśnie, jakbyście mieli czas, to tam płyniecie od północy, byście mogli przy tej białej plaży Sarakiniko chyba się nazywa. I rzeczywiście tam obok też są blisko bardzo jaskinie i też tam są takie fajne formacje skalne. No właśnie. Zatoczki, tak. No. Także no bardzo, bardzo fajne miejsce. Warto. Więc załoga przeszczęśliwa, w dobrych humorach, wykąpała się załoga dzisiaj. Ja nie miałem czasu akurat, no bo tam coś robiłem, ale wykąpała się załoga, popływała. No, nie buja, wszyscy zadowoleni. Wczoraj to wszyscy przeleżeli w kokpicie, niestety, no ale dzisiaj już jest super, super żeglowanie. Cudnie. No i wszyscy żałują, że Ciebie nie ma. No ja też bardzo żałuję. Żałuję, trzymaj się. No ja też całuję, pozdrowienia dla załogi.
Uściski dla wszystkich. Na razie. Pa, pa. Cyklady, błękit morza, brąz skał i biel budynków. Z tych kolorów powstaje najpiękniejszy obraz. Zawieszamy go na oku i płyniemy. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.